Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Dziś chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali na tematy związane z zaginionymi albo z tymi, co ciągle giną, naukowcy, astronomowie, bo jest to dosyć takie dziwne, spektakularne zjawisko, że nagle jakby niewygodni ludzie albo ludzie, co coś za dużo wiedzą, gdzieś tam nikną, no nie? Tak, to jest dziwne. Zaczęło się nagłaśniać to zjawisko od przypadku zaginionego generała McCaslanda, o którym mówiliśmy na Twoim kanale. To jeszcze sekundka, bo do tego dojdziemy. Ja tylko na minutkę wejdę Ci w słowo i wrzucę naszą reklamę. Tradycyjnie zachęcam, żeby nabyć wodę toaletową fantastyczną o zapachu tytoniu i zapachu wanilii. Bardzo ciekawa, tu macie numer telefonu 570 814 076 albo wejdźcie sobie na stronę brookshop.pl i tam w upominkach znajdziecie, tutaj też kontakt macie w razie czego. Dobra, możemy wracać do naszych naukowców, bo tutaj chodzi o to zaginięcie generała McCaslanda, no nie? I mówi się, że w ogóle było kilka takich przypadków, a w ogóle szczególnie są ciekawe te zaginięcia kilku osób. Co to są za osoby? Kilku osób przed nim tak naprawdę. No, McCasland jest najbardziej znanym przypadkiem. Jest osobą zajmującą najwyższe stanowisko, mającą dostęp do chyba najbardziej newralgicznych informacji. Dlatego jego przypadek powinien niepokoić Amerykanów bardzo. Natomiast były przed nim dwa przypadki bezpośrednio, które są dość mocno podejrzane, to znaczy McCasland zaginął pod koniec lutego, natomiast dosłownie kilka dni wcześniej przed nim zginął astronom Karl Grillmeier. To był facet, który ma dość długą karierę naukową za sobą, miał, bo on akurat nie żyje. Można znaleźć jego biogram na Wikipedii. Zajmował się wieloma rzeczami, szczególnie kwestią formowania się planet, egzoplanetami. Ostatnio poszukiwał wody na egzoplanetach, planetach pozasłonecznych, ale też na przykład, ostatnio to był pracownikiem pewnego ośrodka, który zajmuje się zbieraniem i analizowaniem danych w podczerwieni. Grillmeier był całe życie po prostu związany z poszukiwaniem życia na innych planetach albo poszukiwaniem warunków do życia. On został, brzydko mówiąc, inaczej powiem, bo to są słowa, które często są traktowane wiesz jak, przez co. Także on zginął w wyniku postrzału, w wyniku ran postrzałowych. Jego żona bardzo szybko powiedziała, żeby nie łączyć tego z jakimiś teoriami spiskowymi, ale to samo mówiła żona McCaslanda, po czym okazało się, że ona sama też miała coś za pazurami, tak? Formalnie Grillmeier zginął wskutek zemsty jakiegoś lokalnego rzezimieszka, który miał go pomylić z kimś innym. Natomiast nieco wcześniej, jeszcze pod koniec tamtego roku, zginął inny naukowiec. Tutaj dużo grubsza ryba, jakby nie patrzeć. Też zginął w podobny sposób. Od kuli, że tak powiem, zamachowca, Nino Loureiro. To był Portugalczyk, który pracował w Stanach Zjednoczonych, ekspert od fizyki plazmy, ale nie tylko. Pracował na prestiżowym uniwersytecie, na uczelni znanej w skrócie jako MIT. Zajmował tam się kierowaniem jednym z laboratoriów fizycznych, tak, zajmujących się fizyką. Jego śmierć była niespodziewana, to był młody człowiek, też zginął po prostu w swoim domu, wiesz, to są dziwne przypadki, powiedzmy sobie szczerze, my nie słyszymy na co dzień, żeby naukowcy znikali. I nagle, kiedy zaczęto wymieniać inne przypadki astronomów czy fizyków, którzy zaginęli bądź zginęli, to się okazuje, że tych spraw jest dużo więcej. To się
równocześnie okazuje, że wiesz, no bardzo niebezpiecznie jest być astronomem i fizykiem w dzisiejszych czasach, bo możesz sobie ściągnąć na głowę problemy i wszyscy się pytają, jakiego rodzaju to są problemy. Wiesz, y, śmierć naukowca to jest zawsze temat, no taki, który rodzi teorie spiskowe również. Bo zawsze się pojawia pytanie, a co jeżeli coś wiedział, a co jeżeli odkrył coś, co nie powinno trafić do opinii publicznej na przykład, prawda? Także sprawa bardzo kontrowersyjna. Oczywiście te 3 zgony w ciągu zaledwie tam, nie wiem, 2-3 miesięcy. Zgony, no McCasland zaginął, ale wiesz, no nie odnalazł się do tej pory, tam szanse na jego znalezienie, jeżeli rzeczywiście wyszedł z domu i nie wrócił, są tak naprawdę nikłe. Ale 2 zgony, 1 zaginięcie, no to już jest dużo, a kiedy sięgniemy w głąb, okaże się, że takich ludzi jest więcej. Jakieś 8 miesięcy przed McCaslandem zginęła kobieta, która pracowała dla NASA, dla laboratorium napędów jądrowych, poszła w góry i nie wróciła. Zniknęła ze szlaku. Ona jakoś tam była powiązana poprzez sieć różnego rodzaju, wiesz, projektów z McCaslandem i też zniknęła. I to nie była jedyna osoba. Tam w prasie pojawiły się wzmianki o 11 ludziach, ludziach nauki, którzy zaginęli bądź zginęli w ostatnim czasie w podejrzanych okolicznościach albo okolicznościach nieznanych. Oczywiście nie możemy we wszystkich tych przypadkach powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś spiskiem, z jakimś sprzysiężeniem, czy nie wiem, aktem terroru jakiegoś państwa, no bo tak naprawdę w grę wchodzi również to, że to nie wiem, Irańczycy czy Chińczycy polują na amerykańskich uczonych. Ale prawda może być dużo bardziej mroczna. Prawda może dotyczyć brudnej konkurencji, nie do końca czystej gry w samych Stanach Zjednoczonych. Ale chyba wydaje mi się, że to nie są jedyne postacie, które gdzieś tam zaginęli jako astronomowie czy fizycy w przeciągu tych ostatnich lat. Czy kogoś jeszcze do tej grupy można by dodać? Tak, tam wymienia się kilku astronomów, którzy zaginęli albo zmarli po prostu w tajemniczy sposób w ubiegłym roku, czy w ciągu kilku lat. Natomiast taki najbardziej znany przypadek, o którym jeszcze mówiono, to był fizyk Joshua LeBlanc, który został znaleziony po prostu w spalonym samochodzie. To był człowiek pracujący dla NASA, ekspert od napędów jądrowych, który też zostawił dokumenty w domu, wyjechał i już nie wrócił, prawda? No mamy jeszcze te słynne przypadki z Huntsville, miasta znanego jako, przepraszam, Rocket City, miasto rakiet, gdzie jest ten cały przemysł mocno skoncentrowany i rozbudowany. No tam zginął LeBlanc, ale tam zginęła jeszcze przecież Ningley, potrącona przez samochód, genialna fizyczka chińskiego pochodzenia. Została tak feralnie potrącona przez samochód, że nie odzyskała nigdy pełni władzy umysłowej, a mówiono, że to wszystko przez to, iż wprost mówiła o antygrawitacji i praktycznym wykorzystaniu. Mieliśmy przypadek Amy Eskridge, która też w tym samym mieście zginęła. Zmarła w 2020, zginęła z własnej ręki akurat, ale w 2022 roku to się stało. Ona też mówiła wprost o istnieniu technologii egzotycznych. Kiedy sięgamy w głąb, no to znajdziemy wiele innych podobnych przypadków na przestrzeni wielu, wielu lat. Tak naprawdę najczęściej dziwnym trafem ginęli astronomowie i fizycy. Właśnie, mieliśmy przypadki radioastronoma na przykład, który został potrącony podczas joggingu. Mieliśmy przypadki także z lat 80. na przykład bardzo podejrzane. Z drugiej mańki, jak to się mówi, na drugim biegunie mamy przypadki i zdarzenia z udziałem na przykład biotechników, biochemików, naukowców zajmujących się farmacją. No tutaj za bardzo nie trzeba ruszać mózgownicą, żeby domyśleć się, dlaczego oni akurat znikają, prawda? Takich przypadków też było bardzo dużo. Ja Was zapraszam na mojego lighta, tam wymieniam te nazwiska po kolei. Oczywiście zawsze jest tak, że ktoś powie, no dobrze, ale naukowców na świecie jest dużo, wypadki chodzą po ludziach. Może nie ma tutaj wcale żadnej tajemnicy w tym wszystkim. No może nie,
jeżeli chodzi o te wszystkie przypadki razem wzięte, natomiast śmierć Grillmeira, śmierć Loureiro i zaginięcie McCaslanda oraz tej jego koleżanki po fachu, no to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. A wiesz, ile jest jeszcze przykładów, gdzie ktoś zmarł na przykład i po prostu zmarł i nie budziło to większych zastrzeżeń, bo na przykład dostał ataku serca, a też mogły maczać w tym palce jakiejś służby. Tego może być dużo, dużo więcej. Zwraca się też ostatnio uwagę na podejrzaną śmierć również z własnej ręki pewnego oficera Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który miał dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o zjawisko UFO. On też odbiera sobie życie w sposób zupełnie niespodziewany. No, dziwne jest to, dziwna seria, wiesz. Kiedyś bardzo często w Polsce mówiono o tym, że u nas również grasuje seryjny, tak? Seryjny samobójca. Tak, który poluje na ludzi niewygodnych, który sprawia, że albo sobie odbierają życie, albo giną w bardzo podejrzany sposób. No, w Stanach Zjednoczonych akurat padło na naukowców, no ale przecież w innych częściach świata doskonale wiemy, że giną niewygodni dziennikarze, prawda? U nas giną politycy, którzy wsadzają nos w nie swoje sprawy. I pozostaje pytanie, no czy tu nie ma jakiegoś wspólnego wątku w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ich porwał, czy unicestwił jeden ośrodek, czy wiesz, jedna grupa osób. Chodzi mi o to, że po prostu nadepnęli komuś na odcisk. Okazało się, że trafili na czyjś trop, albo po prostu zaczęli szkodzić czyimś interesom, mówiąc najprościej. No i zostali, mówiąc brzydko, skarceni. Będą tacy, którzy powiedzą, że no okej, może tak w niektórych przypadkach było, ale czy każda śmierć naukowca to jest od razu element, wątek teorii spiskowej? No niestety moim zdaniem na to pytanie też do końca nie ma odpowiedzi. No właśnie, no a jak myślisz, czy są to jakieś takie zwyczajne przypadki, czy jest w tym wszystkim jakieś, nie wiem, drugie dno? Może po prostu ktoś chce tych ludzi uciszyć. No wiesz, drugie dno, moim zdaniem w przypadku jakiegoś McCaslanda, który był naprawdę postacią, no tuzem po prostu. To był generał naukowiec o naprawdę bardzo bogatej karierze, zajmujący się wieloma rzeczami, decydujący o wielu rzeczach. No i samo to, że on znika, to już jest materiał na książkę. Natomiast cała reszta, wiesz, w przypadku wielu osób to nie byli ludzie, którzy, no, których byśmy słyszeli. O Grillmeirze mało kto słyszał przed jego śmiercią. Loureiro był akurat bardzo znanym naukowcem, szczególnie w Portugalii. Ale z drugiej strony ktoś powie, no dobrze, ale to są Stany Zjednoczone. Tam są placówki, w których pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, pracowników naukowych. Tam są ośrodki, tam są takie parki naukowe, w których mamy 60 tysięcy ludzi, pracowników, z czego część to naukowcy. No i gdzie masz kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tam się mogą zdarzyć wypadki losowe. Ktoś umrze, ktoś się nawet się feralnie przewróci, wiesz, ktoś się zakrztusi, ktoś będzie miał problemy psychiczne. No i można powiedzieć, że to wszystko jest statystyka, że no nie ma tak naprawdę jakiegoś seryjnego, tylko jest seria zbiegów okoliczności. Nie do końca jestem o tym przekonany, dlatego że jest coś, na co musimy zwrócić uwagę. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia ze zjawiskiem przepływu personelu, przepływu naukowców, przepływu także urzędników czy wojskowych, na przykład wiesz, z ośrodków naukowych prowadzonych przez siły powietrzne, przez marynarkę wojenną, czyli inne po prostu agencje, czy po prostu to są ośrodki uczelniane. Ci ludzie po zakończeniu kariery, dokładnie tak jak McCasland, trafiają do przemysłu prywatnego. I cała wiedza, którą dysponowali, no formalnie też może trafić do przemysłu prywatnego. Wiadomo jak to jest, kiedy ludzie zdradzają tajemnice, których zdradzić nie powinni. I w przypadku McCaslanda, no rzeczywiście mamy się nad czym zastanowić. W przypadku Eskridge, w przypadku Ningli tak samo. Dlatego, że tam w grę wchodziły po prostu wynalazki, pieniądze i konkretne dane. Natomiast możemy się tylko zastanowić, co sprawiło, że w ostatnich kilkunastu, wiesz, od początku XXI wieku
Zmarło w tajemniczych okolicznościach kilku astronomów. Czy to też są po prostu wypadki, przypadki, los, czy no jednak coś jest na rzeczy, ale co taki astronom mógłby zrobić? Czym mógłby komuś zaszkodzić? No raczej to nie są odkrycia, wiesz, które da się przekuć na pieniądze zawsze, prawda? No bo odkrył nawet wodę na planecie pozasłonecznej, komu to może zaszkodzić? Tutaj w grę musiałyby wchodzić jakieś inne tajemnice, no i od razu nam się uruchamia tutaj temat pod tytułem obcy i UFO, no ale ja nie wiem, czy akurat te osoby, które zniknęły albo zginęły w tajemniczych okolicznościach, to byli tacy ludzie, którzy mieli dużo do powiedzenia w tym temacie. Może mieli, może milczeli, może nie dawali sobie, wiesz, po sobie tego poznać. Ale no zagadka jest problem, no bo wiesz, to co dla jednego będzie wyglądać jak seria niezwykłych zbiegów okoliczności, dla drugiego będzie po prostu tylko statystyką tak naprawdę. I bardzo jest łatwo takie sprawy po prostu zamknąć, no bo uzna się, że nie ma żadnych związków. Ten został zastrzelony, tamten zginął, zaginął, bo miał problemy psychiczne, ten miał depresję i tak dalej, i to wszystko jest niepowiązane. Bardzo łatwo przeciąć tą linię, zaprzeczyć wszystkiemu. Dodatkowo, wiesz, zawsze jest jeszcze taka linia obrony mówiąca, że tutaj nie ma żadnych tak naprawdę dziwnych wydarzeń, żadnych teorii spiskowych. No bo słuchaj, no mamy XXI wiek, metody służb specjalnych są naprawdę różne. Oni potrafią robić różne rzeczy tak, żeby nawet nie było widać, że ktoś zmarł w podejrzanych okolicznościach. Wykorzystanie różnego rodzaju substancji, szczególnie wobec osób starszych, substancji mogących prowadzić do zatrzymania akcji serca. No, jeżeli się chce kogoś zlikwidować, jest chyba mądrzejszym rozwiązaniem niż porywanie kogoś i wiesz, nagle jest larmo w internecie, pół internetu o tym mówi, że chłop zniknął. No to gdyby służby specjalne chciały kogoś zlikwidować, no to myślę, że po prostu zrobiłyby to po cichu. Został potrącony przez samochód jadąc na rowerze i tyle, albo pająk go ugryzł, albo żmija go ugryzła. Wiesz, ich metody są różne, szczególnie, że taki McCasland mieszkał przecież w regionie, gdzie występują zwierzęta jadowite. Także coś mi tutaj też nie gra do końca z tym wszystkim. Może w grę wchodzi, wiesz, coś, jakiś ośrodek nie do końca kontrolowany, czyli zagraniczny, że to Chińczycy polują na tych naukowców, a tych, których upolować nie mogą, no po prostu wykańczają i tyle. Bo wiedzą, że ci naukowcy są na tropie czegoś, co mogłoby im na przykład w przyszłości zaszkodzić. Ja to tak widzę, wiesz, to nie sądzę, żebyśmy tutaj znaleźli prostą odpowiedź, ale sytuacja jest naprawdę interesująca. No właśnie. I wiesz co? A tak naprawdę jak ta sprawa twoim zdaniem ma się do tego głośnego disclosure Trumpa? Czy jak myślisz, że oni przedstawią ten materiał do akceptacji, czy nie? Wiesz, czy te zaginięcia mają się jakoś z disclosure? No to wydaje mi się, że nie, dlatego że, chyba, że czegoś nie wiemy, tak? Wiemy, że McCasland się tam ocierał o ruch disclosure, ale 10 lat temu tak naprawdę nic więcej z tego nie wyniknęło. Natomiast to disclosure Trump, oni cały czas podsycają atmosferę, teraz słyszymy, że tam wezwali jakichś pastorów, mówiąc im, że przygotujcie się, bo idzie ujawnienie życia pozaziemskiego, ale wszyscy powinni naprawdę mocno się zastanowić, do czego zmierzamy. Wiesz, to ogłosi Trump, to ogłosi człowiek niestabilny, umysłowo, emocjonalnie. Druga sprawa, to jest facet, który na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie się wypowiadał na ten temat, mówiąc różne rzeczy, absolutnie, a teraz akurat jest mu to bardzo potrzebne. Ale chyba czymś, co najbardziej niepokoi, będzie to, że wiesz, no Ameryka przedstawi gotowy materiał do zaakceptowania, tak jak powiedziałeś, że tutaj jest prawda o UFO i macie w nią wierzyć, czyli będzie to po prostu nowa wersja propagandy, nowa wersja jakiejś tam, wiesz, jakiejś tam narracji, która jest dla nich potrzebna. Ludzie się nagle tym zainteresują, a prawda o tym zjawisku, jeżeli w ogóle jakaś jest, będzie tam gdzieś indziej, w tle. Zwróci się uwagę
akurat na ten punkt, na te zjawiska, które są potrzebne, które zajmą umysły ludziom. Powie się, że to są demony, powie się, że to są jacyś upadli aniołowie i tak dalej. No i ludzie to kupią. Dla mnie ujawnianie czegoś oficjalnie, bez jakiejkolwiek ekspertyzy, jest bez sensu, jest tak naprawdę zabiegiem propagandowym. Wiele osób się na pewno na to złapie, wiele osób się zachłyśnie, wiele osób powie, że wreszcie mamy pewność, że istnieją obcy, ale myślę, że z tej chmury będzie tak naprawdę mały deszcz. Oczywiście będzie wielka burza, ale jakiekolwiek skutki związane z wiedzą, z nową świadomością tego, co robimy w kosmosie tak naprawdę, kim jesteśmy, niewiele nam po prostu z tego przyjdzie. Rzuci się ochłap, rzuci się nową zabawkę, jakiś zestaw, zdjęć, informacji, które poruszają fantazję, ale w rzeczywistości nie wnoszą wiele do naszej wiedzy. Nie zmieniają statusu quo, jeżeli chodzi o wiedzę na temat obcych. No, w zasadzie może się okazać, że oficjalnie powtórzy się to, co krąży w obiegu, takie stereotypowe przekonania na temat obcych. No przecież de facto to naprawdę oni już je powtarzają cały czas. Całe to ujawnienie to jest powtarzanie stereotypowych przekonań, takich przekonań, które były obecne chociażby w serialu z Archiwum Mix. I zatwierdzanie, przyklepywanie, że to wszystko jednak jest prawda. No właśnie, a my ciekawi jesteśmy waszych opinii i czekamy na wasze komentarze, co wy na ten temat myślicie. Ja oczywiście zachęcam, żeby odwiedzać kanał Piotra UFO Historię, tam zawsze coś się dzieje. Tam też co jakiś czas pojawiają się nasze rozmowy na różne tematy i rozmowy z wieloma interesującymi osobami. Tak więc czekamy na wasze komentarze, na wasze subskrypcje, udostępniajcie nasze rozmowy gdziekolwiek się da. Im nas więcej, tym lepiej. Możemy większą burzę mózgów zrobić i odwiedzajcie kanał Piotra. Dzięki ogromne, Piotrze, za wspólnie spędzony czas. Również dziękuję, pozdrawiam.